Cześć piesełki i człowieki. Gdybym miała w domu białą flagę, to bym nią teraz machała. Bo na samym początku chciałam powiedzieć, że ten film absolutnie nie ma na celu nikogo urazić, nikogo atakować, ale niestety tak jest w moim zawodzie, że chcąc Wam pomóc i Waszym psiakom, no muszę mówić prawdę. No bo jak Was będę oszukiwać, jak Was będę kłamać, to nie będzie efektu. Więc dzisiaj będzie taki trudny temat, bo dzisiaj będzie taki temat, że trzeba będzie się czasami uderzyć w pierś i powiedzieć: dobra, to jest moja wina. Dlaczego? No bo ja właśnie często odbierając telefony, czy gdzieś tam na konsultacjach, słyszę od kursantów, że no, mój pies jest niegrzeczny, jest głupi, jest durny, jest złośliwy i on coś tam robi i to wszystko jego wina, ja nie mam siły, cierpliwości i tak dalej. I w zasadzie nie wiem, czy to jest dobra, czy to jest zła wiadomość, to już Wy musicie zinterpretować. Ale prawda jest taka, że w wielu przypadkach to, że Wasz pies źle się zachowuje, że stwarza problemy, to naprawdę nie jest jego wina. To jest bardzo często nasza wina. Oczywiście ja wiem, że zdarzają się różne przypadki, bo jak mamy psa, który jest chory, z jakimiś zaburzeniami, reaktywny, agresywny, lękliwy, to może być tak, że Wy staracie się ze wszystkich sił, robicie wszystko, co potraficie najlepiej, a i tak pies sprawia problemy. I niewiele możemy z tym zrobić. Natomiast takie przypadki naprawdę zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. I w takich przypadkach mogę powiedzieć: tak, masz faktycznie problematycznego psa. Tak, będzie Ci trudno, tak, będzie Ci ciężko, rozumiem to. Natomiast w wielu, no w zasadzie w większości przypadków to jest po prostu Wasza wina. I to nie jest tak, że ja się mądrzę, bo mogę tak samo powiedzieć nasza wina. Dlaczego? Bo ja też przy moim psie, przy Snickersie, swoimi jakimiś zachowaniami, czynami, pomysłami doprowadziłam do tego, że mój pies miał jakieś problemy. Znaczy, nie miał problemów, tylko zachowywał się w problematyczny dla mnie sposób. Może tak. Tylko warto to wyłapać, zauważyć i powiedzieć: dobra, to jest moja wina, bo zrobiłam to źle i teraz muszę to odkręcić. Bo dzięki temu to zachowanie, które jest problematyczne, ma szansę zniknąć. Zresztą o tych problematycznych zachowaniach Snickersa już opowiadaliśmy kiedyś z Krzyśkiem w podcaście, o jego problemach behawioralnych, więc tak jak mówię, nie jest tak, że ja się jakoś super mądrzę, bo ja też popełniłam pewne błędy i ja też musiałam kiedyś powiedzieć: dobra, to była moja wina. Sorry pies, nie ty jesteś winny, więc teraz robimy tak, żeby wszystkim żyło się lepiej. No to pogadajmy sobie o takich najczęstszych sytuacjach, do których dochodzi, o których ja słyszę, i wtedy w 99% wiem, że to nie jest wina psa, tylko trochę człowieków, nie? Więc pierwsza sytuacja dotyczy szczeniaczków. Za bardzo się nie będę nad tym rozwodzić, bo ostatnio nagraliśmy o tym film, jak szczeniak się zachowuje, czego nie wiemy o szczeniakach. Więc powiem tylko w skrócie, że jeżeli szczeniak gryzie, sika, nie słucha, rozrabia, niszczy, to tak ma być. Znaczy, tak będzie. Znaczy, tak się zachowują szczeniaki. A jeżeli my mamy inne oczekiwania w stosunku do tych szczeniaczków, to znaczy, że trochę się nie wgłębiliśmy w temat, jak się zachowuje pies, jak się zachowuje szczeniak, i to znaczy, że musimy teraz porządnie się wziąć za jego wychowanie. Ale tak jak powiedziałam, mówiłam o tym w poprzednim filmie, więc zapraszam. Kolejny taki temat to jest sytuacja, w której kursanci mi zgłaszają, że na przykład mój pies w ogrodzie zachowuje się tragicznie. Niszczy ogród, kopie dziury, wszystko obszczekuje, jak ktokolwiek się w tym ogrodzie pojawi, to na nas skacze, no nie do zniesienia jest. No i teraz tak, jeżeli Wasz pies większość swojego, nazwijmy to, wolnego czasu spędza w ogrodzie sam, nikt się z nim tam nie bawi, nie za bardzo chodzi na spacery, bo przecież ja mam taki duży ogród, no to naprawdę nie ma się co dziwić, że ten pies po prostu się nudzi i on z nudów na siłę szuka sobie zajęcia. I tym zajęciem może być na przykład przearanżowanie rabaty, wykopanie drzewka albo oszczekiwanie wszystkiego, co się dookoła dzieje, bo jak siedział od godziny i nic się nie działo i nagle się sąsiad na horyzoncie pojawił z psem, no to przynajmniej taką rozrywkę sobie zapewnia, tak, że pobiegnę do ogrodzenia i będę szczekał. Zresztą podobny temat dotyczy tych psiaków, które niszczą w domu. I tutaj mała gwiazdka, jeżeli Wasz pies niszczy w domu, bo ma lęk separacyjny, to jest zupełnie inny temat.
Ale jeżeli Wasz pies nie ma lęku separacyjnego, teoretycznie umie zostawać sam w domu, ale niszczy pod Waszą nieobecność, albo nawet podczas Waszej obecności, no to jednak tak delikatnie bym chciała zasugerować, że być może ma za mało aktywności na zewnątrz, za mało spacerów, za mało zabawy z Wami bądź z innymi psami i pewnie są niespełnione jego podstawowe psie potrzeby związane z rasą, jakiej jest, bądź jeżeli mamy kundelka, to z jakimiś predyspozycjami, które w sobie ma. I powiem Wam, że najciekawsze z tego wszystkiego było to, że jak jeszcze prowadziłam takie konsultacje wyjazdowe, także jeździłam sobie do kursantów, bo oni mieli jakiś problem z psem, to naprawdę, no takie nie wiem, 40-50% tych konsultacji polegało na tym, że jechałam do takiego psiaka, który na przykład miał problem pod tytułem niszczę ogród, niszczę w domu. Pytałam o to, jak wygląda jego codzienność. Prosiłam o to, żeby opiekunowie wdrożyli odpowiedni spacer, ilość spacerów, aktywność, zabawę z tym psem i tak dalej. I potem, żeby do mnie zadzwonili, bo dopiero później będziemy pracować nad faktycznym problemem, jak zapewnimy podstawowe psie potrzeby psu. I co się działo? Ja za 2-3 tygodnie często dostawałam telefon: Patrycja, już nie przyjeżdżaj. Pies się nagle naprawił. No ja nie wiem, co się stało. No stało się tyle, że ewidentnie miał deficyt swoich psich potrzeb i on po prostu takim zachowaniem, które no nie podoba nam się, no bo kto by chciał mieć zniszczony ogród czy mieszkanie, dawał nam znać, że ej, człowieku, zrób coś ze mną, bo przecież ja jestem psem, który ma w sobie dużo energii, coś z tą energią musi zrobić. Jak Ty mi nie pomożesz, to ja sobie dam radę sam. Następna kwestia to jest ciągnięcie na smyczy. To się bardzo często zdarza i mi kursanci mówią: mój pies ciągle ciągnie na smyczy i w ogóle masakra. A okazuje się, że piesek ma 3 spacery wokół bloku po 15 minut albo smycz, która ma 1,5 metra. I jeszcze nigdy nie biega luzem. No takie potrzeby jak odpowiednia długość spaceru, odpowiednia długość smyczy i bieganie luzem psa to jest w ogóle podstawa. I jeżeli jakiś psiak nie ma możliwości na przykład swobodnego biegania, no to jest jednak bardzo, 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 bardzo duża szansa, że to jest nasz problem, że myśmy go tego nie nauczyli i on będzie na tej smyczy ciągnął. I tu mamy 2 rozwiązania, takie na chwilę. Albo chodzić z psem na długiej lince, żeby on miał trochę więcej tej swobody, żeby zrozumiał, że ten spacer to nie jest tylko te 1,5 metra i jeszcze tam, gdzie my sobie zdecydujemy, żeby on szedł. Albo puszczanie go ze smyczy w takich terenach, w których będziecie wiedzieć, że jest to dla niego bezpieczne, tak? Czyli na przykład jakiś ogrodzony duży psi wybieg, tak? Ogrodzona duża działka, ogrodzone jakieś boisko, no tam, gdzie możemy wejść z psem, tam, gdzie faktycznie będzie ogrodzone i tam, gdzie on będzie miał możliwość, i to najlepiej by było codziennie, swobody. Uwierzcie mi, nikt z Was nie chciałby chodzić tylko tam, gdzie ktoś mu każe, jeszcze na krótkiej 1,5 czy 2-metrowej smyczy. To nie jest fajne. Najczęściej słyszę, że pies nie słucha. On mnie po prostu nie słucha. No ja mu mówię, że ma przestań skakać, a on dalej skacze. Ja mu mówię, że nie wolno wskakiwać na blat, on skakuje na blat. Ja mu mówię, przestań mnie gryźć po stopach, a on mnie gryzie po stopach. I znowu, to nie jest wina psa. Bo teraz pytanie, to, że ja sobie tam do niego powiedziałam, że mu nie wolno czegoś, to jedno. Tylko kluczowe pytanie brzmi, czy ja go nauczyłam, czy ja go wychowałam w ogóle, żeby on wiedział, co znaczy nie skacz. Czy ja mu wytłumaczyłam, co on ma robić, jak ja jem obiad? No bo na przykład ktoś mówi, no ja jem obiad, a on mi kradnie jedzenie ze stołu. A czy ja go nauczyłam, co ja bym chciała, żeby on robił, kiedy ja jem obiad? Czy ja go nauczyłam, że na przykład hasło nie wolno oznacza, że ej, słuchaj, masz przestać robić to, co robisz, bo jak nie, to będzie jakaś niefajna konsekwencja, na przykład skończy się z tobą bawić. No nie możemy oczekiwać, że pies, który nie jest człowiekiem, powie, a nie, spoko, jak goście przychodzą, to kulturalnie trzeba podejść się przywitać, podać łapę. Potem zaprowadzić ich do kanapy, rozłożyć przed nimi kocyk, powiedzieć, usiądź sobie, szanowna sąsiadko, czego się napijesz? I pies pójdzie i zrobi mu kawę i herbatę. No umówmy się, to nie jest człowiek, więc on się będzie zachowywał inaczej. I teraz, jak my chcemy, żeby pies się zachował tak, jak my sobie wymyślimy, albo tak, jak dla niego jest bezpiecznie, to jego trzeba tego nauczyć. Trzeba go wychować. Zresztą to samo tyczy się właśnie biegania za dziećmi, biegania za zwierzętami, nie wiem, biegania za samochodami.
no jego trzeba pewnych rzeczy nauczyć, bo to, co on robi, to jest to, co jest dla niego naturalne i to, co mu podpowiada jego instynkt. Jak my chcemy inaczej, to tym instynktem tak trzeba troszeczkę zaczarować i ukierować w tą stronę, w którą ja bym chciała, czyli na przykład konkretnego sportu, tak? Czyli może niekoniecznie zaganiaj samochody, ale pogramy we frisbee, a to zachowanie, które jest dla niego niebezpieczne, które ja chcę wyeliminować, to mu pokazać i wytłumaczyć po psiemu, że nie wolno tego robić. No bo inaczej to nie możemy mieć takich oczekiwań i mieć pretensje do psa, ej, czemu ty nie wiesz, co ja mam? A, to jest bo wiecie, jakie to jest taka opcja, domyśl się. To jest to, nie? Jak facet coś od nas chce, a ja mówię, domyśl się, to ten biedny pies tak ma z nami na co dzień. My do niego coś gadamy, on w ogóle nie ma bladego pojęcia, o co ci człowieku chodzi. To tak jakbyście mu powiedziały, domyśl się. I uwaga, kobiety wiedzą, czy facet się domyśli? No. Pies też nie bardzo. Nie bardzo. No i na koniec powiem jeszcze o kontaktach z innymi psami. Bo często zdarza się, że psy albo szarpią do innych psów, albo oszczekują inne psy, albo się ich boją, albo są zbyt natarczywe w zabawie. I znowu, my mamy takie oczekiwania, że no ja bym chciała, żeby ten mój pies był grzeczny, żeby on tak wiedział, że Tofik to go nie lubi, a z Zarą się super dogaduje, nie? No, tylko pytanie, czy my daliśmy naszemu psu szansę na to, żeby on umiał w te kontakty, w tą komunikację z innymi psami? Czy te kontakty były prawidłowe? Czy my zwracaliśmy na to uwagę? Czy on ma psich kumpli, psie koleżanki, z którymi może te swoje psie potrzeby spełniać? Albo być może nasz pies nie potrzebuje kontaktu z innymi psami i może dlatego oszczekuje te inne psy, bo ich nie lubi, boi się, nie wiem, z jakiegokolwiek innego powodu nie chce mieć z nimi kontaktu, bo jest takim bardzo indywidualistą. I fajnie to wiedzieć. I teraz tym zagrać, tak? Albo mam psa, który nie chce kontaktów, więc to niech nie ma tych kontaktów, niech się nauczy, słuchaj, nie musisz szczekać, ja zrobię tak, żeby tych kontaktów nie było. Albo mamy psa towarzyskiego, któremu to my musimy odpowiednio wybrać towarzystwo do zabawy, bo być może jak mam 2-letniego, rozemocjonowanego i rozbrykanego lapka, który chce się bawić z każdym i akurat sobie upatrzył sąsiadkę, która jest malutką, tchórzliwą kawalierką, to może to nie jest odpowiednia dla niego koleżanka, tak? No bo po prostu swoją energią ją przestraszy. I to my musimy o tym pamiętać. Nie można tak wziąć psa i tak, najpierw mu nie pozwalać na żadne kontakty, albo mu pozwalać na złe kontakty, a potem się dziwi, że w sumie to on jest taki jakiś niefajny do tych psów. No i teraz co z tym zrobić? Teoretycznie odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Profilaktyka. Ja o tym mówię od lat. To znaczy tak, zanim pies zacznie stwarzać problemy, warto zacząć z nim pracować. Bo wtedy macie jakby 2 wyjścia. To znaczy, bo mnie ktoś czasami tak pyta i mówi tak, a skąd ja mam wiedzieć, czy mój pies będzie grzeczny, czy niegrzeczny? Jak dorośnie, nie? Czy jak będzie starszy, czy nawet jak bierzemy, nie wiem, dorosłego psiaka i jeszcze nie mamy z nim żadnych problemów. Skąd ja mam wiedzieć, czy on będzie stwarzał problemy? Jak będzie stwarzał problemy, to się tym zainteresuje. I to moim zdaniem jest zła droga, bo jak już będzie stwarzał problemy i dopiero się tym zainteresujemy, to jest dużo trudniejsza praca i dla nas, i dla psa. Natomiast jak pójdziemy tą pierwszą drogą, którą ja polecam, to znaczy ja nie wiem, czy mój pies będzie stwarzał problemy, nie wiem, czy będzie grzeczny, nie wiem, czy szybko się wszystkiego nauczy, więc na wszelki wypadek zrobię teraz wszystko, co w mojej mocy, żeby się dużo o psie nauczyć i żeby jego teraz nauczyć. I co macie do stracenia? No najwyżej wasz pies będzie jeszcze grzeczniejszy niż miał być, albo najwyżej będzie potrafił jeszcze więcej niż wcześniej by potrafił. Tu w ogóle nie ma przegranych. Natomiast jak prześpimy ten etap i powiemy, przejdzie mu, wyrośnie z tego, a może jak będzie starszy, to zmądrzeje, no to są właśnie później te telefony, które ja często dostaję, albo jak prowadziłam konsultacje, dostawałam ich więcej i jak zadawałam pytanie, od kiedy pies prezentuje takie zachowanie problematyczne i słyszałam, no nie wiem, od zawsze, albo już 2 lata, 5 lat, 10, 8, no to wtedy dużo, dużo trudniej się nad tym pracuje. Więc ja zachęcam, polecam od samego początku, jak tylko mamy w domu szczeniaczka, młodego psa, od razu z nim albo na szkolenie do jakiejś szkółki, oczywiście zapraszam do nas do Katowic, albo jak nie możecie do nas do Katowic, to my mamy też kursy online i dla szczeniaków i na konkretne problemy. Nie ciągnij, nie rusz, nie skacz do mnie. Albo możecie uczyć się za darmo z naszego YouTube'a, albo możecie czytać książki, albo możecie pojechać na jakieś warsztaty, albo może macie koleżankę, która jest behawiorystką, albo taką, która ma już doświadczenie w wychowywaniu psów, jest w to bardziej wkręcona, tylko takich ludzi, wiecie, sensownych.
nie takich, co Wam głupoty gada. Albo możecie z jakichś blogów czerpać wiedzę. Naprawdę, teraz po prostu internet pęka w szwach od wiedzy, więc to nie jest powiedziane, że ta wiedza musi być płatna. Ale umówmy się, nawet jeżeli na początku zapłacicie za jakieś szkolenie, to uważam, że po prostu to będzie w przyszłości procentować. I dlatego nasi kursanci bardzo często, ci, którzy przychodzą z tymi młodymi piesełkami na zajęcia, mówią: a w sumie to on nigdy nie stwarzał problemów, w sumie to on jest taki grzeczny. No tak, bo od samego początku się zaangażowali w jego wychowanie. I tak naprawdę nigdy nie wiemy, co by było, gdyby się teraz nie zaangażowali. Więc ja polecam. Profilaktyka. I wtedy będzie z górki. I wtedy nie mówimy, że to jest wina psa, jak nie posłuchaliście moich rad, tak? Jak olaliśmy temat na rok, 2, 5, to potem nie mówimy, że pies jest głupi, dobra? Tylko najpierw zastanowimy się, czy to czasem nie jest nasza wina. Tyle ode mnie na dzisiaj. A jak chcecie czerpać wiedzę na temat konkretnych komend i na przykład jakie błędy też robimy podczas nauki komend, to my mamy całą playlistę, co robimy źle przy konkretnej komendzie. Tu się wyświetlą filmy, więc Wam oczywiście polecam. Smell you later.